Jeśli jesteś zmęczony poradnikami typu jeśli weźmiesz szybkość odnawiania się energii, to twoja energia będzie odnawiała się szybciej, to dobrze trafiłeś. Siemaneczko, tutaj Anioł. Dziś omówimy sobie sezon 3, a w zasadzie to omówimy sobie polityki oraz motyw przewodni, czyli drogę Siho. Nie będę skupiał się na wszystkich politykach, mocniej skupimy się jedynie na tych politykach, z których możemy wybrać tylko jedną politykę. No a są to oczywiście te polityki, w których mamy taką przerywaną linię. Tutaj opowiem oczywiście, co jest dobre dla kogo. W przypadku tych polityk rozwiejemy wątpliwości, co jest dobre dla graczy T4, co jest dobre dla graczy T5. No i przy okazji poznacie moje wybory. Ale oczywiście przeklikamy sobie wszystkie polityki, żeby w razie czego były na kanale, żeby jak ktoś będzie chciał sobie zerknąć, jakie polityki były kiedyś, może jakie polityki go czekają w sezonie 3, no to taka osoba będzie mogła sobie do tego filmu wrócić. Zanim zaczniemy, przypominam oczywiście o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i bez przedłużania przejdźmy do tych polityk. Pierwsza polityka, tutaj możemy mieć nawet 30% prędkości marszu. Idąc dalej mamy tutaj 100% więcej nien. Nien między innymi możemy zdobyć wykonując te zadania. Po wykonaniu 7 tych dziennych zadań otwieramy skrzynkę, no i otrzymujemy 1000 nien. Jeśli sobie tę politykę wymaksujemy, nien możemy zdobyć również poprzez eksplorację cudów, poprzez najazdy na mroczne cytadele oraz poprzez ukończenie wątku fabularnego. No a samo nien jest nam potrzebne do zdobywania kolejnych faz. Faz jest 12. No i na samej kolejnej fazie mamy do odblokowania czy samą umiejętność, czy też jej wzmocnienia. Jak klikniemy sobie na takie wzmocnienie, to mamy tutaj napisane, w której fazie dane wzmocnienie nam się odblokuje. Maksymalnie jest 12 faz. Także ja sugeruję wam w pierwszej kolejności wymaksować sobie tę politykę, no i w drugiej kolejności wymaksować sobie tę politykę. No a co do tej polityki, to ta polityka daje nam 20% więcej prestiżu. Dolna polityka daje nam plus 10% szybszej regeneracji CP. Idąc dalej mamy 5% liczebności legionu. Pierwsza polityka na eliksiry daje nam plus 35 000 eliksirów na dzień. Niżej mamy politykę na dzienne uzdrawianie, plus 200 000 jednostek uzdrawiania na dzień za pomocą surowców. Idąc dalej mamy tutaj minus 10% kosztów uzdrawiania za surowce. Maksymalnie możemy mieć plus 3 zezwolenia na dzień, a na samym dole mamy plus 50 punktów staminy. Idąc dalej stajemy przed pierwszym wyborem, czy bierzemy 20% prędkości odnawiania energii, czy zwiększamy maksymalną ilość tej energii o 50%. Bazowo 1 punkt energii odnawia się przez 30 minut, co daje nam 2 punkty energii na godzinę. W ciągu dnia odnowi nam się 48 punktów. Jeśli sobie wymaksujemy odnawianie energii, wtedy 1 punkt będzie nam się odnawiał co 24 minuty. No i w tym przypadku w ciągu całego dnia odzyskamy 60 punktów. Ale jeśli sobie zwiększymy maksymalny poziom energii o 50%, wtedy tej energii maksymalnie możemy mieć 300. Tutaj mamy przykład, gdybyśmy używali 90 energii na dzień, będzie to około 3 godzin walk. W takim tempie, gdy weźmiemy odnawianie energii, nasza energia skończy się około 7-8 dnia. Natomiast gdy weźmiemy 50% więcej energii, nasza energia przy takim samym tempie skończy się 1 dzień później. Natomiast idąc dalej w las, widzimy, że ta czerwona kreska, która jest odpowiedzialna za prędkość odnawiania naszej energii, już w okolicach tego 10 dnia wysuwa się na prowadzenie, więc generalnie mówiąc, w ciągu całego KVK wyjdziemy lepiej, gdy weźmiemy sobie prędkość odnawiania. Ale moim zdaniem to nie jest tak, że zwiększenie maksymalnej ilości naszej energii jest bezużyteczne. Myślę, że może to być bardzo opłacalne w takim jednym scenariuszu, gdyby nasze KVK było naprawdę bardzo wyrównane, ale to naprawdę bardzo wyrównane. No i w takim KVK wiadomo, walczy się bardzo długo, bardzo często ten pierwszy, drugi dzień walk decyduje o tym, kto zwycięży. Wtedy jedna drużyna przepcha drugą, postawią sobie bastion w dobrej pozycji, no i taki bastion będzie już zdecydowanie łatwiej bronić. No i w takim wyrównanym KVK, gdybyśmy chcieli postawić wszystko na jedną kartę, wszystko na tę jedną walkę, mogłoby się okazać, że 50% więcej maksymalnej energii może nam się opłacić. No bo w przypadku takiej 12-godzinnej walki, gdybyśmy cały czas spamowali tymi umiejętnościami, mieli już skrócone cooldowny,
W takim przypadku, gdy weźmiemy 50% więcej maksymalnej energii, tej energii może nam wystarczyć nawet na taki cały dzień walk. Przyjmijmy, że w ciągu dnia walczylibyście 12 godzin, no to może nawet na takie 2,5 dnia walk. Natomiast gdy weźmiecie te 20% odnawiania energii, wasza energia spadnie do zera około tej 10-12 godziny. No i w takim wyrównanym KVK drużyna, która miałaby więcej użyć tych umiejętności w ciągu tej jednej decydującej walki, która miałaby 15% więcej ataku, która miałaby jeszcze dodatkowo zwiększone obrażenia o 20%, myślę, że takie bonusy jak tutaj mamy mogą już zadecydować o tym, kto może kogo przepchać. Więc to nie jest tak, że zwiększenie maksymalnego poziomu energii jest bezużyteczne, jest po prostu bardziej i to naprawdę bardzo, bardzo sytuacyjne. Dla większości graczy raczej te KVK nie będą równe, no i w takim przypadku polecam wziąć jednak odnawianie energii. Idąc dalej mamy kolejny bardzo ważny wybór. Możemy sobie zwiększyć pojemność eliksirów o 300% lub możemy sobie zwiększyć produkcję tych eliksirów o 2,5%. W moim przypadku przy ilości jednostek T4, które posiadam, po ukończeniu tej polityki otrzymam około 95 000 eliksirów na dzień. Jak ja to obliczyłem dla siebie? Bardzo, ale to bardzo prosto. Zwiększyłem sobie politykę o 0,1%, no i 0,1% zwiększyła mi moje dzienne leczenie o 3813 jednostek. Wtedy mnożę sobie ten wynik razy 25, no i otrzymuję 95 325 jednostek. Gdybym miał taką samą ilość jednostek T5 zamiast jednostek T4, ten wynik prawdopodobnie byłby 2 razy większy. Pamiętajcie o tym, że na ilość leczenia, jakie otrzymujecie na dzień, ma wpływ nie tylko ilość waszych jednostek, ale również ich jakość. Mój wybór pada tutaj na prędkość produkcji eliksirów. Idąc niżej, jeśli jesteście wielorybem, możecie rozważyć sobie zwiększenie dziennego leczenia za surowce, ale ja tych limitów dziennych i tak nie będę osiągał, więc wolę sobie wybrać tutaj odkładanie. Ta polityka działa tak, że jeśli sobie ją wymaksujecie, no to wasz dzienny limit uleczonych jednostek będzie się stakował nawet o dodatkowe 2 dni. No i po wymaksowaniu tej polityki miałbym tutaj zamiast 2 300 000 mógłbym uleczyć jednego dnia nawet 7 milionów, więc mogę zwiększyć tę liczbę tutaj jeszcze dwukrotnie. Idąc dalej mamy kolejny bardzo, ale to bardzo ważny wybór. Jedno, czego nie chcecie brać, to na pewno nie chcecie sobie brać tego. Nie chcecie skracać cooldownów z tego sklepu, z tego względu, że ta umiejętność może wam skrócić cooldown o 1 dzień, tak? 24 godziny. Wtedy wasz sklep zamiast co 7 dni mógłby się odnawiać co dni 6. No i to już po 2 dniach mogłoby mocno zaburzyć wasze wydatki zasług, to co chcecie za nie kupić. Bo ten sklep chcecie odpalać, ten sklep chcecie włączać przed resetem zasług. Zasługi resetują się w niedzielę o północy UTC. Sam sklep po otwarciu trwa 4 godziny. A to oznacza, że chcecie ten sklep otworzyć najpóźniej o 20 w niedzielę UTC. Jeśli wybierzecie politykę na skracanie cooldownu sklepu, wtedy ten sklep będziecie mogli otworzyć na przykład w sobotę o 20. Ale w sobotę o 20 nie będziecie mieli tyle zasług co w niedzielę o 20, dlatego ten cooldown tutaj jest totalnie niepotrzebny. Tak wygląda sklep, gdy go sobie ulepszycie, tak? Możecie sobie w tym sklepie wziąć nawet dodatkowe zezwolenia, aczkolwiek myślę, że największym smaczkiem są tutaj jednak eliksiry. Jednak co jest bardzo ważne, jedna uleczona jednostka za pomocą tych eliksirów kosztuje dosłownie 1 zasługę, tutaj jest przelicznik 1:1. No i żeby wam się opłacało kupować te zasługi, musicie robić naprawdę bardzo dobre raporty. W bardzo równych wymianach T5 na T5 za 50 000 jednostek w szpitalu dostajecie 20 000 zasług. Jest to prawie 2,5 razy więcej, więc musicie pokonać wrogich jednostek 2,5 razy więcej, żeby wam się te eliksiry zwróciły. Oczywiście jeśli te zasługi miałyby wam przepaść na koniec tygodnia, no to w takim wypadku wiadomo, że warto sobie kupić te eliksiry. Aczkolwiek jeśli robicie złe trady na minusie i myślicie, że jeśli kupicie sobie więcej eliksirów, bo sobie pomyślicie, że jeśli będę miał więcej eliksirów, to zdobędę więcej zasług, to poniekąd macie rację, bo tak, zasług będziecie mieli więcej na waszym profilu, ale za te same zasługi nie kupicie sobie nic więcej niż te tutaj eliksiry, a i na te eliksiry w końcu was nie będzie stać, jeśli będziecie robili złe trady. Także jeśli chodzi o ten sklep tutaj, to pamiętajcie, odpalacie sobie go w dzień przed resetem, jakieś 4 godziny przed resetem, kupujecie sobie rzeczy za te zasługi, które i tak by wam przepadły,
które i tak by się zresetowały, no i nie macie wtedy problemu. Więc ten sklep jest naprawdę bardzo fajny dla tych, którym te zasługi na koniec tygodnia i tak przepadały, ale mi te zasługi nie przepadały, bardzo często na styk się wyrabiałem, żeby wykupić sobie ten zwykły sklep za zasługi, dlatego póki co wziąłem sobie umiejętność z lewej, ale w razie czego trzymam tutaj jeszcze reset, bo jeśli by się okazało, że będą mi tutaj zasługi na koniec tygodnia zostawały, no to w takim wypadku wezmę sobie ten sklep. Największe różnice między tymi umiejętnościami to skill z lewej daje mi na tydzień 560 000 eliksirów, 7 zezwoleń, trochę staminy do bohaterów, nie wiem co tutaj jeszcze wybiorę, no i daje mi jeszcze 50 milionów surowców na tydzień. Natomiast skill z prawej, czyli ten sklep, po podwojeniu tej ilości będziemy mieli tutaj 40, bo bazowo mamy tutaj 20. Po drugie możemy sprawić, że będziemy mieli tutaj zezwolenie na łapanie pupili. Zezwoleń, jak widzicie, jest tutaj 8. No i co najważniejsze, na 12 fazie możemy ten sklep odświeżyć. No i wtedy mamy ponownie wszystko to, co tutaj mamy na obrazku. Więc mnożymy to wszystko razy 2. A to znaczy, że możemy mieć 4 miliony eliksirów na tydzień. Możemy mieć 16 dodatkowych pupili na tydzień. No i dodatkowo możemy mieć trochę CP, no i trochę prestiżu, ale najważniejsze dwie rzeczy to oczywiście eliksiry, no i pupile. Żeby sobie wykupić 4 miliony eliksirów, będziemy potrzebowali 4 milionów zasług na koniec tygodnia, więc dla mnie ta umiejętność zdecydowanie odpada, bo mi zwykle aż tyle zasług na koniec tygodnia nie zostawało. Jeśli chcielibyśmy dodatkowo wykupić zezwolenia, wtedy musielibyśmy wydać jeszcze 960 000 zasług. Może jeszcze kupilibyśmy sobie CP, więc łącznie musielibyśmy mieć na koniec tygodnia 5 160 000 zasług. Ja tyle zasług na koniec tygodnia nie miałem nigdy, więc dlatego zagrałem tutaj bezpiecznie i wziąłem sobie tę umiejętność z lewej, ale zobaczę, jak będzie to KVK wyglądało, bo trochę się wzmocniłem na przestrzeni tych miesięcy, więc zobaczymy, jak to będzie. W razie czego, tak jak mówię, wykonam sobie reset. Ale jeśli wam bardzo często te zasługi przepadały na koniec tygodnia, no to ten sklep jest tak naprawdę czymś, czego potrzebujecie. Dlatego powtórzę jeszcze raz, wybór tutaj między tymi umiejętnościami jest bardzo prosty. Jeśli przepadały wam zasługi na koniec tygodnia, bierzecie sobie tutaj ten sklep. Jeśli tych zasług wam nie wystarczało, żeby sobie wykupić zwykły sklep za zasługi, no to w takim wypadku sugerowałbym wziąć opcję z lewej. Ale jak macie te piątki i trochę walczycie, to myślę, że sobie spokojnie poradzicie z tym sklepem. Raczej ta umiejętność jest dla T4 albo dla tych, którzy dosyć mało walczą. Skoro już tutaj jesteśmy, to sobie opowiedzmy, co jest tutaj dla kogo. Mamy tutaj z lewej strony taki pojedynek 1 na 1, wybieramy sobie cel, no i z tym celem walczymy z tym legionem. Ogólnie myślę, że ten pojedynek jest tylko i wyłącznie dla kawalerii, no bo jak gracie piechotą, to raczej chcecie, żeby wasz Goresz zadawał obrażenia wielu legionom, a nie tylko jednemu legionowi. Więc raczej powiedziałbym, że ten pojedynek jest głównie dla kawalerii, no bo sam zasięg widzicie, że nie jest jakiś zbyt duży, więc nie złapiecie sobie legionem magów, innego legionu magów przeciwnika, który jest po drugiej stronie mapy. Dlatego uważam, że raczej to jest bardziej nastawione dla kawalerii. Mamy tutaj plus 20% obrażeń. Możemy sobie zwiększyć trochę zasięg, ale ten zasięg i tak będzie dosyć mały. Raczej wziąłbym tutaj prawdopodobnie 50% więcej zasług po takim pojedynku. No i na sam koniec wziąłbym tutaj drugie darmowe użycie po wygraniu takiego pojedynku. Ale z racji takiej, że ja mam jednostki T4 i w pojedynku 1 na 1 z jednostkami T4 raczej bym takiego pojedynku nie wygrał, no to mi zostaje tutaj pułapka, która wydaje się być całkiem taka strategiczna, powiedziałbym. Nie będę tych umiejętności omawiał, bo ten film i tak będzie trwał dosyć długo. Pokażę wam tylko, co sobie tutaj wybiorę. Wybiorę sobie minus 50% prędkości marszu na 10 sekund po zamrożeniu. Niżej interesują mnie dwa skille, albo plus 5 legionów zamrożonych, albo zamrożenie, które będzie trwało plus 15 sekund. No bo skrócenia tych cooldownów nie chcę, no bo tej energii tak będzie mi prawdopodobnie brakowało, tak jak wszystkim. No i na sam koniec wezmę sobie, żebym zamrażał tylko i wyłącznie wrogów. Więc prawdopodobnie tak będzie tutaj wyglądało moje drzewko w pułapce. Więc ten pojedynek powiedziałbym, że jest raczej dla kawalerii. Chociaż jak gracie kawalerią, to wolicie biegać na 5 legionów niż 1 i używać jakiegoś pojedynku.
ale zobaczymy, co ludzie wymyślą. Aczkolwiek myślę, że lepszym wyborem i bardziej takim strategicznym będzie tutaj wybranie pułapki. Myślę, że 90% graczy może sobie spokojnie wziąć pułapkę. Natomiast jeśli chodzi o pierwsze umiejętności, więc zaczęliśmy trochę od dupy strony, ale jeśli chodzi o pierwsze umiejętności, to uzdrowienie, moi drodzy, jest naprawdę przepotężne. Uzdrowienie jest przepotężne. No ja bym sobie tutaj szedł tak. Po pierwsze wziąłbym plus 15% ataku. Po drugie wziąłbym sobie prawdopodobnie plus 10 minut, wydłużył czas trwania tego efektu. Więc mielibyśmy już 40 minut. Wszystkie nasze legiony miałyby przez 40 minut plus 15% ataku. No i dodatkowo na samym końcu możemy sobie wziąć taki oto talencik. Możemy zwiększyć nasze obrażenia nawet o 20%. Co prawda już nie będziemy się leczyć, ale 20% większe obrażenia myślę, że są tego warte. A zdobycie tych 20% myślę, że też nie będzie jakieś trudne, no bo wystarczy pokonać 2 miliony wrogich jednostek. Prawdopodobnie ten bonus będzie trwał przez cały czas trwania umiejętności, jeśli go sobie wystakujemy. Dlatego chcemy wydłużyć ten czas o kolejne 10 minut. Wiemy, żeby wystakować tę umiejętność do końca, potrzebujemy pokonać 2 miliony jednostek, tak? Prawdopodobnie do tych 2 milionów będą się zaliczały również te lekko ranne pokonane jednostki. Jeden pokonany legion to bardzo często ponad 300 tysięcy jednostek, no bo dochodzi do tego jeszcze leczenie, więc wystarczy, że pokonamy powyżej 6 legionów na polu walki, no i będziemy mieli taki bonus aktywny. Uważam, że 99% graczy powinno sobie wziąć tę umiejętność. Ja wziąłem tutaj umiejętność z prawej widmo, bo myślałem, że może dostaniemy legiony T5, jednak jak się okazuje dostajemy jednostki T4, dlatego jeśli macie te piątki, no to zdecydowanie musicie wziąć umiejętność z lewej, natomiast jeśli macie te czwórki, no to nie wiem, jeszcze będę to testował, póki co nie będę tego resetował, zobaczymy jakie będę miał rezultaty. Natomiast pójdę tutaj w jednostki dystansowe, dalej wezmę sobie gwarantowanych legendarnych bohaterów, no i tutaj wezmę sobie plus 30% ataku, obrony oraz prędkości marszu na 10 sekund po wykastowaniu skilla. No i to otrzymuje tylko ten przyzwany legion, ale zobaczymy jakie będę miał tym rezultaty. Także podsumowując, raczej 100% graczy powinno wziąć uzdrowienie. Gdybyśmy mieli tutaj te piątki, to być może byłoby to niezłe, dlatego nie mogę tego polecić nikomu. Idąc niżej powiedziałbym, że również 99% graczy powinno wziąć pułapkę. Na ten moment pojedynek mi się wydaje, że może być jedynie dobry, jeśli macie jeden bardzo mocny legion kawalerii i mainujecie inne legiony. No i chcecie, żeby ten legion kawalerii coś tam zrobił, no to w takim wypadku będziecie mieli łatwiej coś zrobić tym legionem kawalerii, aczkolwiek 90% graczy uważam, że powinno wziąć pułapkę, chociaż jak miałbym porównać te dwa skille, które są takie użyteczne w walce, no to ten skill jest zdecydowanie lepszy. No i trzecie umiejętności, jeśli macie mnóstwo zasług, jeśli te zasługi wam przypadają na koniec tygodnia, no to bierzecie sobie sklep, natomiast jeśli jesteście graczami T4, albo jesteście mało aktywnymi T5, no i tych zasług nie macie za dużo, no to wtedy bierzecie sobie Seasonal Shift. Wracając z tej niewielkiej dygresji, skoro wiemy, że nie bierzemy cooldownów na sklep, no bo nie będą nam potrzebne, bo wolimy raczej odpalić sobie ten sklep w niedzielę, aniżeli w poniedziałek, gdy nie mamy jeszcze 5 milionów zasług na koncie. Wiemy również, że to uzdrawianie jest zdecydowanie lepsze niż pułapka, dlatego wolimy sobie skrócić cooldowny tego uzdrawiania. Idąc dalej, mamy tutaj minus 15% kosztów leczenia, tutaj mamy 10% więcej obrażeń w rally, no i niżej mamy 10% więcej obrażeń w garnizonie, gdy jesteśmy oczywiście kapitanem. Teraz przechodzimy do najważniejszej rzeczy, jaka tylko jest. No i tutaj jest ta sama zagwozdka co KVK. Moim zdaniem najlepsza jest polityka numer 3, która redukuje nasze koszty uzdrawiania o 20%. Poza tym mamy jeszcze 50% więcej staminy. Ta polityka jest najlepsza, jeśli chcecie leczyć za surowce i chcecie mieć jakiś większy wpływ na pole walki. Natomiast jeśli nie chcecie ruszać waszych surowców, no to wtedy możecie się zastanowić nad wyborem pierwszym, jak i nad wyborem drugim. Jeśli macie jednostki T5 i myślicie, że będziecie w stanie odłożyć sobie trochę eliksirów, oczywiście mowa tutaj o odkładaniu tych eliksirów tutaj,
Aczkolwiek myślę, że na takim aktywnym KVK, gdzie te walki mogą być bardzo częste, może nie być czasu, żeby te eliksiry sobie odłożyć, szczególnie, że wiele osób będzie miało chrapkę na ten sklep, a żeby coś w tym sklepie kupić, potrzebujemy zasług, a żeby mieć zasługi, potrzebujemy walczyć, a jak będziemy walczyć, te eliksiry raczej nie będą nam się odkładały. Dlatego szczerze, jeśli mamy do dyspozycji sklep i chcemy coś tam sobie wykupić, podejrzewam, że ta pierwsza polityka może być lepsza od tej tutaj. Ale wybór między tymi politykami również zależy od was, bo jeśli nie logujecie się na przykład co 8 godzin, żeby odebrać te eliksiry, no to wtedy będziecie stratni, no i w takim wypadku przynajmniej w jednej polityce powinniście sobie wziąć limit eliksirów. Zdecydowanie lepiej się opłaca wziąć limit eliksirów tutaj, aniżeli wzięcie limitu eliksiru tutaj, no bo tutaj, posiadając jednostki T5, będziemy mogli prawdopodobnie mieć dziennego leczenia około 200 000 z tej polityki, no a gdy weźmiemy we wcześniejszej polityce limit eliksirów i tutaj wtedy weźmiemy sobie dzienną produkcję eliksirów, no to ta dzienna produkcja tutaj nie ma porównania do tych 2,5%, jeśli macie jednostki T5. Pamiętajcie, że ilość leczenia z tych polityk procentowych zależy od ilości waszych wojsk oraz od tego, czy macie jednostki T5 czy jednostki T4. Im więcej T5, tym większe leczenie. No i jak chcecie wziąć gdzieś limity i macie naprawdę aktywne KVK, no to te limity wziąłbym jedynie tutaj na środku, bo w przeciwnym wypadku tracicie naprawdę mnóstwo dziennych eliksirów. Dalej mamy liczebność Legionu, tutaj mamy aż 20% więcej. Tutaj mamy plus 20% odzyskiwania martwych jednostek na koniec KVK. Idąc dalej mamy 10% więcej obrażeń dla każdego typu jednostek. No i tutaj już dochodzimy do końca. Generalnie 90% osób, 90% graczy. Myślę, że plus 100 000 dziennych eliksirów będzie fajne dla każdego. Chyba że jesteście naprawdę potężnym wielorybem. Będziecie naprawdę mnóstwo leczyć za surowce. No to te 300 000 możecie sobie rozważyć, tak? Ale myślę, że nawet wieloryb ucieszy się z tych 100 000. Idąc dalej, powiedziałbym, że szczerze tutaj wziąłbym chyba sobie te 15%. Możecie sobie wziąć oczywiście kolejne 4 dni odkładania. Wtedy łącznie leczenie będzie wam się stakowało z całego tygodnia. Ale jeśli naprawdę leczycie za surowce, no to raczej wolałbym tutaj wziąć mimo wszystko plus 15%, bo przy częstych walkach na całe KVK wyjdziecie na tym lepiej. Chyba że macie naprawdę jedyną walkę taką decydującą, no to wtedy leczenie z tych 7 dni może być lepsze. No i w ostatnich politykach mamy do wyboru plus 600% limitów eliksirów oraz mamy do wyboru plus 5,5% prędkości produkcji eliksirów. Myślę, że 100% graczy powinno wziąć sobie tutaj zdecydowanie prędkość produkcji. Żeby mieć jakąś wartość z 600% limitów, no to musielibyście nie walczyć, żeby te eliksiry wam się odkładały. 600% wziąłbym jedynie, gdybyście naprawdę mało walczyli, nie wymieniali się za merity, no to wtedy prawdopodobnie wyszlibyście na tym lepiej, no bo przynajmniej by się wam coś odłożyło, aczkolwiek każdy aktywny gracz powinien wziąć sobie prędkość produkcji. No i tym sposobem doszliśmy do końca, widzę, że ta polityka się nie zmieniła, zadajemy 5% więcej obrażeń, no i jeśli dwie strony mają tę politykę włączoną, wtedy 2% ciężko rannych jednostek ginie. Także kolejna polityka dla wielorybów. Na koniec wam pokażę kilka slajdów, które podsumują ten film. Tu będę się z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się, elo.